Witam Was wszystkich na wtorek wieczór. Dzisiaj chciałbym z Wami przedyskutować 13 rozdział w Corpus Hermeticum, zwany także Sekretna nauka Hermesa na górze. W Ewangelii Świętego Jana Jezus mówi Nikodemu: jeśli ktoś z góry się nie narodzi, nie jest zdolny ujrzeć królestwa. A co to znaczy urodzić się z góry? To nie jest oczywiście naturalne urodzenie od kobiety, ale o coś innego chodzi. Niestety ewangelista nie bardzo wytłumaczył to słowa dalsze Jezusa, jeśli Jezus nawet nie miał. Jest takie pojęcie tutaj, że aby poznać światy transcendentalne, człowiek musi doznać przemienienia głębokiego, niczym ponownego rodzenia. I w Corpus Hermeticum 13, zwanym Sekretna nauka Hermesa na górze, Hermes pokazuje swojemu uczniowi drogę do powtórnego narodzenia. A więc taki jest temat tej nauki o powtórnym narodzeniu. I teraz jest to dialog pomiędzy Hermesem i jego uczniem Tat. I Tat dopytuje Hermesa, co ma zrobić, żeby przemienić się i stać się nowym człowiekiem w pełnej gnozie. Na pewno wiele z nas mają podobne pytania. Nikodem pytał Jezusa i dostał tą odpowiedź, że musi być ponownie urodzony z góry. Tat, uczeń Hermesa, słyszy słowa jego, ale nic w nim się nie dzieje. Każdy rano, kiedy budzi się, odkrywa, że jest tym samym człowiekiem. I ta rozmowa widocznie dzieje się na spacerze, na górze, i przeczytam pierwszy akapit. Kiedy w wykładach ogólnych, ojcze, mówiłeś o boskości, wyraziłeś się zagadkowo i niejasno. Nie wyjawiłeś tajemnicy, mówiąc, że nikt nie może zostać zbawiony przed powtórnym narodzeniem. Ale kiedy po Twojej rozmowie ze mną schodziliśmy z góry i stałem się Twoim błaganikiem, prosząc, abyś włożył mi naukę o powtórnych narodzeniach, ponieważ ze wszystkich rzeczy tylko jednego nie wiem. Odpowiedziałeś, że przekażesz mi ją, gdy stanę się obcy dla świata. To jest bardzo ciekawy wyraz, stanę się obcy dla świata. Pamiętajcie, że gnostycy nazywali się obcy, dlatego że czuli się, że nie należą do świata. Ale tutaj chodziło o coś innego, żeby świadomie odłączyć się w pewien sposób od świata. I dalej właśnie Tat mówi: stałem się gotowy i umocniłem swoją myśl przed ułudą świata. Uzupełnię więc braki mojej wiedzy kwestiami dotyczącymi procesu powtórnych narodzin, który obiecałeś mi przekazać głośno albo w skrycie. Nie wiem, Trysmegistosie, z jakiego łona powstał człowiek, ani z jakiego nasienia. Stan, Tat już dokonał pierwszy krok. Stał się obcy od świata, to nie znaczy, że jest pustelnikiem, ani że nie pracuje, ale po prostu rzeczy świata już go nie interesują. Nie czuje dalej pociąg, żeby się dostosować do świata, żeby być się właśnie, żeby pogodzić się, kiedy świat go sądzi i tak dalej. On po prostu odłączył się od tego wszystkiego. I tak to jest. I
to jest pierwszy krok, że zanim dojdziesz do prawdy, to musisz właśnie odłączyć się do świata. I jak dobry nauczyciel, Hermes nie odpowiada mu bardzo prosto, bo takie odpowiedzi nie sprzyjają gnozie. Uczeń musi sam odnaleźć odpowiedź w sobie. Proces odkrycia w siebie jest najbardziej wartościowy i poleganie na autorytetu innego albo nauki innego to jest dużo mniej wartościowe i nawet można powiedzieć, że jest może nawet bez znaczenia. I w odpowiedzi na pytania jego Hermes mówi: łono synu jest rozumna mądrość trwająca w milczeniu, a zawiasem prawdziwe dobra. A kto jest szewcą, ojcze? Bo całkiem się już pogubiłem. Wola Boga, synu. Wola Boga. To jest temat, który przewija się w pismach hermetycznych. Chodzi tu nie o tym, co Bóg chce, ani inshallah, co muzułmanie by powiedzieli. Wola Boga w hermetyzmie jest, kim Bóg jest. I to znaczy eon. Wieczność, siła, to jest energia jedynego. Energia jedynego można nazwać wolę Boga. Asklepios, to jest tak zwane doskonałe kazanie, to tak wyraża. Pojęcie boskiej całości, choć podobne do niego w swoim niezmiernym sensie, która wprawia się w ruch w swojej własnej stabilności. I dalej, Tat mówi. A jaki jest ten, który zostanie zrodzony, ojcze? Nie ma bowiem udziału w mojej substancji, również noetycznej? Jak to będę wyglądał, kiedy będę zrodzony? Tak mówi, pyta Tat. I ma odpowiedź. Hermes mówi, zrodzony będzie innego rodzaju. Będzie Bogiem i Synem Boga. Wszystkim, we wszystkim, złożonym ze wszystkich mocy. Jak to człowiek urodzony od góry będzie Bogiem, Synem Boga? To trochę brzmi jak inflacja ego, ale to nie jest to. Chrystus nam powiedział w Ewangelii Jana, cytując z psalmów, jesteście bogowie. Kiedy pytali go, czy jest synem Boga, mówi, no co? Czy nie mówiono, jesteście bogowie? I to jest, że kiedy człowiek łączy się z Chrystusem, staje się synem Bożym. To jest tak prosta rzecz. I gnostycy to rozumieli i zawsze mówili, no, my jesteśmy wszyscy synami Boga. A więc jesteśmy tak zjednoczeni z Bogiem. I to ponowne rodzenie jest, można powiedzieć, deifikacja. W teologii to się nazywa deifikacja. Ale stanie się Bogiem. Ale tej nauki nie można przekazać. Musi być doświadczona. Jeśli weźmiesz ze sobą tylko ten jeden ważny punkt z tego wieczoru, to ja powiedziałbym, że to było wart coś, że żadne te nauki przyjęte uchem i słuchając, to nic nie znaczą w sobie. To musi prędzej czy później, kiedyś stać się głębokim doświadczeniem. No i Hermes odpowiada. Mówisz do mnie zagadkami, ojcze. Nie tak jak ojciec rozmawia z synem. I Hermes mówi, tego rodzaju spraw, synu, nie można się nauczyć. Bóg przypomina o nich, gdy zechce.
No, gnoza to nie jest informacja. Informacja jest materialna. Uczenie się to jest akumulacja faktów, informacji. No, a druga sprawa jest to, że tat już te rzeczy zna intuicyjnie, ale o nich zapomniał. Potrzebuje on przypomnienia tych rzeczy. Jednak tak tat ma dość tych wymówek. Mówisz mi, ojcze, rzeczy niemożliwe i nienaturalne, dlatego słusznie chcę na nie odpowiedzieć. Czy jestem synem obcym dla ojcowskiego rodu? Nie bądź zazdrosny o swoją wiedzę, ojcze. Jestem pracowitym synem. Odpowiedz mi jasno o sposobie powtórnych narodzin. Do cholery na pewno dodał. A więc biedny tat wymaga jasności. Na pewno też przeklinał trochę. Niech Hermes nie ukrywa tajemnic dalej. Ale Hermes opowiada, że te rzeczy, które tat chce rozumieć, nie można nauczyć się. Trzeba poznać. I odpowiada w tych słowach. Co mam powiedzieć, synu? Nie mam nic do powiedzenia z wyjątkiem tego, widząc w sobie niematerialną wizję, która powstała z litości Boga. Wyszedłem z siebie do nieśmiertelnego ciała i jestem teraz nie tym, którym byłem wcześniej, lecz zrodziłem się w umyśle. Rzeczy tej nie można się nauczyć, ani jej zobaczyć za pomocą tego materialnego elementu, za pomocą którego widzi się w świecie zmysłowym. Dlatego nie zależy mi na mojej pierwszej złożonej postaci. Nie mam już barwy ani zmysłu dotyku, ani miary. Jestem obcy tym rzeczom. Teraz widzisz mnie, synu, oczyma, ale nie rozumiesz, czym jestem, patrząc cielesnym wzrokiem. Nie można mnie teraz, synu, oglądać takimi oczami. Tu mamy inny dodatkowy fakt, że Hermes już nie jest w materialnym ciele, ale w nieśmiertelnym ciele. Ta nauka cała jest przekazana przez nauczyciela, który jest w stanie duchowym. Nie jest on takim jak tat. Tat widział przed sobą. Jednak jego nie można widzieć zmysłami i stała się przemiana. Hermesa tylko mógł poznać oczami serca. I tak to jest z Zbawicielami. I tak to było z Chrystusem, kiedy był on fizycznym człowiekiem, chodząc na ziemi. I to właśnie mógł nauczać swoim apostołem, ale kiedy pozbył się ciała fizycznego, to stał się innym. Jednak nie oddalonym od człowieka, ale bliżej człowieka i stał się dostępny każdemu. Rudolf Steiner o nim pisał jako Chrystus eteryczny. I problem jest, że tat nie widzi Hermesa takim, jest ograniczony ciałem, ale teraz Hermes mu pomaga. Hermes mówi, do niemałego obłąkania mnie przywiodłeś, ojcze, i przyprawiłeś o szaleństwo moje serce. Teraz samego siebie już nie widzę. No co się stało? Boskie szaleństwo to jest fraza od Platona. I tu oznacza wejście w stan rozszerzonej świadomości. Ekstaza to jest stan świadomości, w którym człowiek może być świadomy wyższym światom. I są metody do rozszerzania świadomości. Może będziemy o nich rozmawiali w konferencji, ale teraz nie. Ale w każdym razie to skutkiem spotkania i wpływ Hermesa, Hermesowi otworzyły się wyższe zmysły i wszedł w stan ekstatyczny.
I jego ego zniknęło, dlatego mówi, że teraz samego siebie już nie widzę. Nie wie, kim jest, tylko wie, że jest świadomy czegoś wyższego i wspaniałego. No i my także możemy tego doświadczyć, jestem pewien, i nie musimy czekać na śmierć, żeby umrzeć. I dalej mówi Hermes, obyś i ty, synu, jak ci, którzy mają marzenia senne, przekroczył samego siebie, ale bez pomocy snu. I teraz Hermes mówi tatowi, marzenia senne, my wiemy, co to są. I sny to jest jeden sposób, w którym wyższe światy nam przemawiają. Ale Hermes mówi, obyś ty właśnie przekroczył samego siebie, ale bez pomocy snu. A więc o co tu chodzi? Chodzi o wizję. Chodzi chyba o coś bardziej przybliżone do aktywnej wyobraźni. I w każdym razie Hermes jest w stanie niezwykłej, rozszerzonej świadomości, w której on przejmuje tą naukę. Im tat mówi Hermesowi, powiedz mi jeszcze to, kto jest tym, który powoduje powtórne narodziny? Syn Boga, pierwszy człowiek z woli Boga. Teraz już, Ojcze, wprawiłeś mnie w osłupienie. Zostałem pozbawiony wcześniejszych zmysłów, ponieważ widzę, że Twoja wielkość i postać są takie same. W tym się mylisz, a więc chociaż Hermes jest w stanie rozszerzonej świadomości i jest w stanie osłupienia, jak mówi, ekstaza, pozbawiony zmysłów, jeszcze nie widzi Hermesa w boskiej jego postaci. Widzi go tak jak dawniej. A Hermes mówi, w tym się mylisz, bo śmiertelny kształt zmienia się z każdego dnia, powiększając się i zmniejszając z upływem czasów, ponieważ jest fałszem. A co jest prawda, Trismegistosie? No i teraz Hermes mu opowiada. To, synu, co nie zmącone, nieograniczone, bezbarwne, bezkształtne, niezmienne, nagie, jaśniące, uchwytne tylko dla siebie, niezmiennie dobre, niecielesne. I to, co Hermes opisuje, ja myślę, że można nazwać ajonem. Jaźń, o której Jung pisze, ja powiedziałbym, że jest jeden z obrazów Aiona, to co hermetycy nazywali nieograniczone, bezbarwne, bezkształtne, niezmienne, nagie, jaśniejące, uchwytne dla siebie, niezmiennie dobre, niecielesne. No, tak, to jest coś poza naszymi zmysłami. No, tat nie bardzo jeszcze to widzi. Słyszał słowa, ale te słowa jeszcze nic nie znaczą, bo nie doświadczył. I odpowiada, w istocie, ojcze, oszalałem. Choć wydawało mi się, że dzięki Tobie stanę się mądry, moja zdolność myślenia została zablokowana, a więc jest zablokowany. Mówi, ojcze, jestem gotów, dlaczego nie widzę, dlaczego nie dzieje się dla mnie? I Hermes odpowiada, tak właśnie jest, synu. To, co się unosi do góry jak ogień, co opada w dół,
jak ziemia, co jest wilgotne jak woda, co jest przenikające jak powietrze, jak poznać zmysłowo, co nie jest twarde, co nie jest wilgotne, tego nie da się objąć i przez nic nie przenika, co daje się poznać tylko przez moc i działania, co potrzebuje kogoś, kto jest zdolny pojąć narodziny w Bogu. No, tat zablokowany spotkał się z pionową ścianą i nie może przekroczyć. No i co dalej będzie? Coś mu hamuje jego duchowy postęp. I przechodzimy teraz do istotnej sprawy, że tat nie może dalej postąpić, póki w nim działają siły kosmiczne. I pyta się, czy jestem więc niezdolny, ojcze? Oby tak nie było, synu. Przywołaj to do siebie i przybędzie, zechciej, a stanie się. Stłum zmysły ciała, a nastaną narodziny boskości. Oczyść się z nierozumnych udręk materii. Czy mam w sobie jakiś dręczy cieli, ojcze? A, niemało, synu. Wielu i strasznych. Nic o tym nie wiem, ojcze. No, bo nie poznał siebie. Dręczycieli, jest ich 12 i są związane znakami zodiaku, gwiazdy, pod którymi rodzimy się. I nasze nieszczęście przy rodzeniu się, jeszcze kiedy rodzimy się, to siły archoniczne zagniazdują się w nas. Jesteśmy w stanie naturalnym pod władzami tych sił kosmicznych i nie są to specjalnie przyjemne. Hermes uważa ich jako nasze udręki. I nie ma ucieczki od nich, chyba że człowiek urodzi się jakimś sposobem na nowo. Ale najpierw trzeba o nich wiedzieć. I na tym polega samo poznanie. A o nich tak, nikt nie ma zielonego pojęcia. Ale tu jest zasadnicza psychologia. Nie ma sensu ganiać za oświecenie jakieś, jeśli nie poznałeś samego siebie, swoją psychologię. I te rzeczy w twojej duszy, które ciebie hamują, kompleksy, rany psychiczne, twoja historia, twoje namiętności, tu jest ciężka praca, którą musisz podjąć, jeśli chcesz dalej pójść. Ja tyle ludzi znam, którzy szukają oświecenia jakieś, ganiają do jakiegoś guru, śpiewają mantry, śpiewają pieśni i myślą, że coś tam przyjdzie, ale swoją własną psychologię nie objęli i nie poznali samego siebie i nie zrobili swoją pracę psychologiczną. I Hermes mówi, nie ma sensu dalej nie pójdziesz, jeśli nie podejmiesz tej roboty. I teraz zaczyna wymieniać te udręki. Pierwszą taką udręką, synu, jest niewiedza, drugi smutek, trzecie niepanowanie, czwartą pożądanie, piątą niesprawiedliwą, szóstą chciwość, siódmą oszustwo, ósma zawiść, dziewiąta podstęp, dziesiąta gniew, jedenasta popędliwość, dwunasta występek. Co do liczby ich jest 12 i pod ich władzą, synu, jest jeszcze więcej innych. Zmuszają one poprzez więzienie ciała, aby wewnętrzny człowiek cierpiał w sposób zmysłowy. No, tak, trzymają nas w więzieniu. My ich nie stworzyliśmy. Nie jesteśmy winni, że ich mamy. A więc, kiedy
bijecie się zanadto w pierś i mówicie moja wina, to nie jest właściwie zawsze twoja wina, to jest wina tego, że są takie popędy, z którymi przyszedłeś do tego światu i nic nie zrobiłeś, żeby się przyczynić do nich. A więc psychologiczna praca musi być dokonana, poznanie swojego cienia. No, ale pierwsza rzecz jest poznać te siły, które w nas działają. I to jest praca z cieniem. Ale chodzi nie o sprzeciwianiu cieniu, ale poznawanie go i w jaki sposób on w nas działa. I dalej czytam. Hermes mówi: odstępują one, chociaż nie wszystkie naraz, od człowieka, nad którym zlitował się Bóg. Na tym polega sposób powtórnych narodzin i to jest ich wyjaśnienie. Jedyny sposób, by pozbyć tych niefortunnych sił, jest, by inne siły ich wypędziły. I na tym polega ta praca. Te siły nie odstępują, chyba że inne siły noetyczne przejmiemy do siebie. I jest ich 10, ale nie działają w nas, jeśli ich nie wzywano. I to są eony z pełni, 10, których musimy do siebie przyjąć, aby uszyć suknię chwały. Suknię Chrystusa, można powiedzieć. Nasze wyższe ja musi powstać i być uszyte właśnie z tych 10 sił. I teraz Tat musi milczeć, by przyjąć naukę. I Hermes mówi: teraz już nie odzywaj się, synu, i zachowaj zbożne milczenie. W ten sposób nie przeszkodzisz litości przychodzących do nas od Boga. O tej chwili się ciesz, synu, ponieważ zostałeś oczyszczony mocami Boga dla połączenia członków Logosu. Pierwszy nakaz jest milczenie. Jeśli nie milczymy i nasz umysł nie jest spokojny, to nie słuchamy. I słuchanie jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, żeby cokolwiek przyjąć dobrego. A więc musi być milczenie. Już dosyć pytań. Hermes mu każe: milcz, synu, i inaczej nic nie będzie. I te siły noetyczne wszystkie są żeńskie, to jest bardzo ciekawe. Teraz Hermes wzywa te siły i mamy tu część specjalnych modlitw, które on używał. W hermetyzmie znajdują się podobne wzywania i można by nazwać to jako teurgię. Teurgia to jest wzywanie wyższych sił, zeonów, by stąpili na nasz pomoc. I w gnostyckich dzieł często też dodano słowa Barbara, dziwne nazwy, dźwięki, które są używane. I możliwe tutaj też były używane, ale nie są przechowane w tekście. I jest bardzo ciekawe potem, co Hermes dodaje, mówiąc, że mocami Boga dla połączenia członków Logosu. A więc dzięki wzywaniu tych 10 sił, to nasze członki są połączone. Nie nasze tylko, ale członki Logosa. A więc to jest powtórne narodzenie, stanie się Logosem. I teraz przeczytam wzywanie. Akapit 8, wydaje mi się. Przybyło do nas poznanie Boga, a wraz Jego przybyciem, synu, została wypędzona niewiedza. Przybyło do nas poznanie radości i wraz z Jego zjawieniem się, synu, smutek uciekł do tych, którzy Go przyjmują. Mocą, którą
wzywam po radości jest panowanie nad sobą, o najsłodsza mocy. Przyjmujmy ją, Synu, z największym zadowoleniem, także przez swoje pojawienie się. Odepchnęła niepanowanie. Jako czwarta też przywołuje wytrwałość, moc przeciwną pożądaniu. Kolejny szczebel, Synu, jest siedzibą sprawiedliwości. Spójrz, jak bez sądu wypędziła niesprawiedliwość. A kiedy niesprawiedliwość odeszła, Synu, staliśmy się sprawiedliwie. Jako szósta moc wzywam tej, która jest przeciwna chciwości, szczodrości. A kiedy odeszła chciwość, wzywam jeszcze prawdę. A prawda się pojawiła, a oszustwo uciekła. Spójrz, Synu, jak wraz ze zjawieniem się prawdy wypełnia się dobro. Odstąpiła bowiem od nas zawiść. Dobro zaś wraz z życiem i światłem podążyło za prawdą i nie przybyła z ciemności. Już żadna udręka pokonana uleciały ze świstem. Poznałeś, Synu, sposób powtórnych narodzin. Z nadejściem tej dziesiątki, Synu, zostały przygotowane duchowe narodziny, które wypędziły dwunastkę. Przez te narodziny staliśmy się bogami. Ktokolwiek więc otrzymał dzięki boskiej litości narodziny w Bogu, porzuciwszy cielesne zmysły, poznaje samego siebie jako złożonego z tych mocy i cieszy się. Jest to proces alchemiczny, w którym powstaje kamień filozoficzny i rodzi się nowy człowiek uwolniony od udręk, siły, które go uwięzili. Rodzi się Logos, Syn Boży. I to nie dzieje się dzięki wysiłkom ego, ale rezultatem sił noetycznych, które pochodzą od wyższych światach. W psychologii Junga mamy tu do czynienia z funkcją transcendentalną. I w alchemii obraz tej funkcji transcendentalnej jest Merkury, właśnie Hermes. No i jak na to tat? Akapit 11. Stałem się spokojny, Ojcze, za sprawą Boga i przedstawiam sobie rzeczy nie za pomocą wzroku oczu, lecz dzięki noetycznej energii otrzymanej za pośrednictwem mocy jestem w niebie, na ziemi, w wodzie, w powietrzu, jestem w zwierzętach i roślinach, w łonie, przed łonem, po łonie, wszędzie. Lecz jeszcze to mi powiedz, jak udręki mroku, których jest 12, zostaje odepchnięte przez 10 mocy. W jaki sposób, Trysmegistosie? Pierwsza rzecz jest to wizja Hermesa. On doświadcza siebie we wszystkim, bez granic. Jest on jednym we wszystkim, jego świadomość sięga do wewnętrzna wszystkich stworzonych istot. Jednak chce on wiedzieć więcej o tym, jak to wszystko działa. I odpowiada. Ta cielesna osłona, Synu, którą przekroczyliśmy, została utworzona z kręgu zodiakalnego, a ten składa się z bytów co do liczby 12 o jednej naturze i wielokształtnej postaci za zmylenia człowieka. Są wśród nich podziały, Synu, chociaż w działaniu są zjednoczone. Popędliwość nie można oddzielić od gniewu. Nie można ich nawet odróżnić. Słusznie więc, zgodnie z własnym rozumowaniem, wycofują się, gdy są wypędzone przez 10 mocy, to znaczy przez dziesiątkę. Dziesiątka bowiem, Synu, jest stworzeniu dusz. Życie i światło zostały połączone, kiedy zrodziła się liczba jednostki pneumy. Zgodnie więc z rozumowaniem jednostka zawiera dziesiątkę,
a dziesiątka jednostkę. Ojcze, widzę w umyśle wszystko i samego siebie. No, jest siły kosmosu niby podzielone, działają jako jeden. Dziesiątka twórczynia dusz. Powstała jednostka, jeden. Jednostka urodziła się, jedna w 10 i 10 w jednym. Tyle razy w Ewangelii Tomasza Jezus mówi o stanie się jednym, staniem się jednostką właśnie. I tu jest bardzo jasno opisane, co to znaczy, że um, um, jak to było? Tak. W każdym razie, że człowiek, w którym to, co jest na górze i na dole, staną się jednym, ten człowiek stanie się jednostką i doznanie pokój. I dalej, to właśnie są powtórne narodziny, synu. Nie przedstawiać już sobie rzeczy w ciele o trzech wymiarach poprzez ten wykład o powtórnych narodzeniach. Powiedz mi, ojcze, czy to ciało złożone z mocy ulega kiedyś rozkładowi? Ten tat ciągle nie może siedzieć cicho, ciągle dopytuje się, ale ja myślę, że to jest też trochę ten styl tego dialogu. Gdyby tat siedział cicho, to byłby monolog, co nie jest fajne. Ale Hermes trochę niecierpliwie teraz to jemu mówi, bo tat pyta właśnie, no co się stanie z ciałem materialnym. I no i Hermes mówił, najpierw mówi zamilcz i nie głoś rzeczy niemożliwych. Jeśli zbłądzisz, również oko twojego umysłu zostanie zbezczeszczone. Zmysłowe ciało natury jest oddalone od istot narodzin. Jedno bowiem ulega rozkładowi, a drugie jest niezniszczalne. Jedno jest nieśmiertelne, a drugie śmiertelne. Czy nie wiesz, że narodziłeś się jako Bóg i Syn jednego podobnie, tak jak ja? Chciałem, Ojcze, usłyszeć pochwałę w hymnie, którą, jak mówiłeś, usłyszałeś od mocy w Twoim dotarciu do Ogdoady. No, tat jest jeszcze w tym świecie. Nie wszedł do Ogdoady. Jego świadomość sięga do wszystkich rzeczy w tym świecie. Czas i przestrzeń przestają dla niego być ograniczenia, ale nie wyszedł poza tego sfer kosmicznych. To będzie jego następne wtajemniczenie, o którym porozmawiamy za tydzień, i to jest traktat o 8 i 9, kiedy w końcu tat dochodzi do Ogdoady i ponad Ogdoady. Ale już teraz siły archontów nie mają na nim władzy. Jest on wciąż w świecie przestrzeni i czasu. On wie o Ogdoadzie, ale nie doświadczył ją jeszcze. I chciałby usłyszeć hymn Ogdoady. No, Hermes tu nie wprowadzi tata do Ogdoady, ale daje mu wizję i pozwoli mu usłyszeć głos Ogdoady przez śpiewanie mu. I teraz Hermes śpiewa mu hymn tajemny i to jest hymn chwalebny, skierowany do postać transcendentalnych, które są w naturze i poza naturą. I przeczytam teraz ten hymn chwalebny,
Akapit 17. Niech cała natura świata życzliwie słucha hymnu. Otwórz się ziemio, niech otworzy się przede mną cała zapora deszczu, a drzewa niech się nie poruszają. Mam zamiar opiewać Pana tworzenia, który jest ze wszystkim i jednym. Otwórzcie się niebiosa, ustańcie wiatry. Niech śmiertelny krąg Boga przyjmie życzliwe moje słowa. Zamierzam bowiem opiewać tego, który utworzył wszystko, który umocował ziemię, zawiesił niebo i nakazał, żeby słodko woda popłynęła z oceanu do ziemi zamieszkanej i niezamieszkanej, aby służyła wyżywieniu i tworzeniu wszystkich ludzi. Kto nakazał, żeby ogień świecił dla bogów i ludzi i służył każdemu ich działaniu. Wszyscy razem nieśmy mu pochwały wzniesionnemu nad niebiosa, Twórca całej natury. On jest okiem umysłu i oby pojął pochwałę pochodząc od moich mocy. I teraz hymn odnosi się do tych moc transcendentalnych. Mocy, które jesteście we mnie, opiewajcie jedno i wszystko. Śpiewajcie razem zgodnie z moją wolą wszystkie mocy we mnie. Święta wiedzo, oświecone przez Ciebie, opiewając poprzez Ciebie noetyczne światło, cieszę się w radości umysłu. Wszystkie mocy śpiewajcie hymn wraz ze mną i Ty, opanowanie, śpiewaj ze mną. Moja sprawiedliwość opiewaj przez mnie to, co sprawiedliwe, moja szczodrość opiewaj przeze mnie wszystko, prawdo opiewaj prawdo, dobro opiewaj dobro, życie i światło, pochwala kroczy od was do was. Dziękuję Ci, Ojcze, energio mocy, dziękuję Ci, Boże, mocy swoich energii. Swoje słowo opiewa się przeze mnie. Przeze mnie przyjmij wszystko w słowie, słowo ofiarą. No i dalej. Tat mówi, umieściłem ją, Ojcze, również w mojej świecie. Powiedz w noetycznym Synu, w noetycznym Ojcze mam moc. Mój umysł został oświecony przez Twój hymn i Twoją pochwałę. Więcej i chcę posłać Bogu pochwałę z własnego serca. Nie bądź nieuważny, Synu. Mówię, Ojcze, co widzę w umyśle Tobie, Bogu, który kierujesz tworzeniem narodzin. Ja, Tat, posyłam słowne ofiary. Boże, Ty jesteś Ojcem, Ty Panem, Ty umysłem. Przyjmij ode mnie słowne ofiary, które chcesz. Wszystko bowiem jest doprowadzone do końca za sprawcą Twojej woli. Poślij, Synu, odpowiedź, ofiarę Bogu, Ojcu wszystkiego, lecz dodaj przez słowo. Dziękuję Ci, Ojcze, że przychyliłeś się do moich modlitw. Na zakończenie Hermes mu mówi: Cieszę się, Synu, że prawda przyniosła Ci dobre owoce, nieśmiertelne płody. Nauczywszy się tego ode mnie, obiecaj milczenie o tym wróżeniu. Nikomu, Synu, nie wymawiając przekazu o powtórnych narodzinach, abyśmy nie zostali zaliczeni do oszczerców. Każdy z nas bowiem dołożył wystarczających starań, ja mówiąc, Ty zaś słuchając, poznałeś za pomocą umysłu siebie i naszego Ojca. Nakazanie milczenia to spotykamy z wielu dzieł gnostyckich i hermetycznych. I chodzi tutaj o to, że nie to, że to musi być jakaś tajemnica, co inni nie dostają, ale to jest uczenie na takim szczeblu,
że ci, którzy nie są przygotowani na to, nigdy to i tak nie zrozumieją. A więc strata czasu gadać o tym innym ludziom i po prostu rozprasza to energię. Tylko ci, którzy są naprawdę gotowi na tę naukę o powtórnych narodzin, mogą i powinni ją przyjąć. A więc na tym kończę ten sekretna nauka na górze i przejdźmy teraz do dyskusji. O ile można zacząć dyskusję, to ja bym chciała o taką Proszę. rzecz zapytać. Czy moglibyśmy spróbować takie mam intuicyjne przeświadczenie, że możliwe jest spojrzenie na tajemne kazanie na górze przez myśl teozoficzną. Jest taka możliwość, żeby tak to odczytać i tu chciałam się podzielić, bo nad tym się cały dzień zastanawiałam, tą swoją refleksją. Więc gdybyśmy spojrzeli właśnie przez tą hinduistyczną, starożytno-indyjską koncepcję ciał niefizycznych, subtelnych, to te wszystkie nauki, które Hermes przekazuje, można byłoby potraktować jako wyjście z siebie, to wychodzenie z ciała naturalnego, ciała fizycznego. W tekście o kazaniu na górze mamy mowa o ciele naturalnym. No, w sanskrycie, ja nazw sanskryckich nie znam, przetłumaczone przez teozofów, to jest ciało fizyczne, naturalne. To jest ciało, które składa się ze świadomości zwykłej, czyli tej świadomości, o której mówisz, że w żaden sposób, tkwiąc w tej świadomości, nie jesteśmy w stanie dotknąć tej prawdziwej wiedzy, tej prawdziwej tajemnicy o siłach, mocach i zasadach. W ogóle nie ma żadnego styku z nous, żadnego. To zupełnie inne są światy, więc trzeba wyjść z obszaru świadomości zwykłej, a jak wychodzimy, to napotykamy drugie ciało. Jest to ciało eteryczne i tutaj teozofowie przypisują mu obszar nieświadomości. Się okazuje, że ciało eteryczne, ten obszar nieświadomości, gdzie między innymi poznajemy swój cień, to jest jeszcze za mało, żeby móc ożywić w sobie, obudzić te noetyczne zmysły, te właśnie ścieżki poznania gnostyckiego, to jest jeszcze za mało. Czyli poznać cień to jeszcze za mało, nieświadomość. Potem mamy ciało astralne. Teozofowie nazywają je obszarem nieświadomości zbiorowej. Będziemy zgłębiać nieświadomość zbiorową, czyli swoją nieświadomość zagłębioną w nieświadomości zbiorowej, te archetypowe różne prądy, obrazy. Się okazuje, że jak to zgłębimy, to też okazuje się, ja cały czas mówię na podstawie tego, co Hermes mówi do Tata, więc okazuje się, że to też jeszcze będzie za mało, wyjść z ciała astralnego. Dalej jeszcze jestem, jakby w sobie jeszcze nie wyszłam poza siebie. Więc ja tutaj nie mówię o wizjach, wyjście poza siebie jako wizja, tylko wyjście poza siebie jako poszerzanie świadomości. No i mamy czwarte ciało, jest to ciało mentalne. I teozofowie mówią, że to ciało mentalne mamy już prawo utożsamiać z umysłem i tu już zaczyna się dopiero ta ścieżka poznawania naprawdę siebie, wewnątrz umysłu, o czym mówi Hermes, że najpierw Poimandres mówił, poznaj siebie w umyśle, ale potem Hermes przekazuje tę wiedzę Tatowi i mówi, no poznawaj siebie w umyśle. I teraz w umyśle, na poziomie ciała mentalnego, to ten umysł to jeszcze nie jest ten najwyższy umysł, o jaki chodzi, ale już mamy tutaj umysł, procesy poznawcze, myśli i tak dalej. Jeżeli tu się znajdę, to już stąd mogę robić pierwszy krok ku narodzeniu się z góry. Już pierwszy krok do narodzenia się z góry. I teraz następne, piąte ciało jest to ciało duchowe. I myślę, że tu zaczyna się góra, bo teozofowie tłumaczą, że ciało duchowe ma związek z wyższą wolą i ta wyższa wola boska jest połączona właśnie ze mną, z moją wolą. Czyli ja już mam dostęp do tego, kim jest Bóg, bo wola, jak tłumaczysz, bo tak rzeczywiście jest, to już jest obszar, kim jest Bóg. To już nie tylko zasady, ale już kim jest Bóg.
i to ciało duchowe, więc to już to narodzenie się z góry. I mamy jeszcze dwa ciała, o których mówią teozofowie na podstawie właśnie przekazów ze starożytnych Indii. Ciało niebiańskie mamy, tak zwane kosmiczne, i ciało nirwany. I teraz w ciele niebiańskim, kosmicznym pojawia się światło, które jest utożsamiane z miłością. I tu o świetle też jest mowa, ale więcej jest mówione o nous, tak, nous. Te ciało nirwaniczne to już jest związane z najwyższym umysłem. Najwyższy umysł, czyli nous. A wcześniej to mieliśmy manas. Jest manas niższy i manas wyższy. Manas wyższy prowadzi nas do nous, a manas niższy, no to nie ma dostępu do nous. No i chodzi o to właśnie, żeby przekroczyć energetycznie te wszystkie ciała, wyjść z nich, żeby znaleźć się w ciele najwyższym, doświadczyć swojego najwyższego ciała i to będzie ta góra. Czyli według teozofów to byłoby moim zdaniem ciało nirwaniczne, ciało nirwany, które właśnie jest związane z umysłem. Nous jest tym umysłem, a tym umysłem jest boskość. Więc jeżeli ja staję się, doświadczam swojego ciała nirwanicznego, to doświadczam boskości. I w tym sensie, no, w tym sensie staje się boskością, Bogiem. Ja zauważyłam, że hermetycy częściej używają słowa boskość, nie używają słowa Bóg, tylko boskość. No więc zależy Tak. od tłumaczenia. Ja korzystałam z tłumaczenia Wąsowskiego, Rafała Wąsowskiego. Także on na swojej stronie ma stronę zatytułowaną Hermetyk. Tam zamieścił to tajemne kazanie na górze. No, różne tłumaczenia trochę różnie ten tekst przekazują, ale właśnie to jego tłumaczenie naprowadziło mnie na tą koncepcję teozoficzną, żeby odczytywać tę tajemnicę, która oczywiście jest tylko przekazywana tym nielicznym, nie dla wszystkich, bo tam jest mówione, jako, że wszyscy, to, no motłoch, tak, że nie są w stanie tego ani przyjąć, ani zrozumieć, co najwyżej obśmiać, więc nie ma sensu im tego wprost przekazywać. No, ale to, jak jest przekazane, to tajemne kazanie w taki sposób właśnie nieprzystępny zwykłemu rozumowi, no, może właśnie wskazywać, że tu chodzi o narodzenie się ponowne, to znaczy doświadczenie swojego tego ciała nirwanicznego, które jest związane z nous, i wtedy dopiero ja rodzę się na nowo i wtedy dopiero uczestniczę w prawdziwym poznaniu, czyli tak naprawdę doświadczam gnozy. No, taką intuicyjnie mi taka koncepcja do głowy przyszła, być może nieuzasadniona, ale nie wiem, intuicja mnie jakoś tak poprowadziła, że można byłoby taką drogą poznawać siebie. Dobrze. Dziękuję. Um, e, Iwona, bardzo Ci dziękuję za wypowiedź. Ja w poprzednim życiu byłem teozofem i znam ten system. No, trochę jeszcze zapamiętałem o nim. A więc i co właśnie przedstawiłaś, ja myślę, że jest bardzo wartościowe. Trochę się ja ostrożnie podchodzę do porównaniu temu hermetyzmu i to, co jest w kazaniu na górze, z innymi systemami, dlatego że czasami jeśli zaczynamy porównywać, to mamy w końcu porównanie i nie doszliśmy do jądra tego, co tutaj chodzi i co właściwie Hermesowi chodzi o tu. I tak, zgoda, to jest niby droga do wyższych świat, ale tutaj nie jest powiedziane, że jedna siła jest wyższa niż druga. Tutaj raczej to jest koło zodiaku. I ja myślę, że chodzi o coś innego, że kiedy zaczynamy siebie poznawać, poznajemy różne namiętności w nas, które nam się nie podobają. Albo no, nawet jeśli podobałyby się, kiedy zaczynamy naprawdę obserwować samego siebie, to widzimy, że
mogą być szkodliwe i że hamują w nas dalszy postęp. I musimy w jakiś sposób z nimi się zmierzyć. I dlatego właśnie Hermes tutaj em, przedstawia jeden sposób, i to jest, że musimy zacząć szyć tego wyższego wehikuła i wzywać do siebie te 10 sił noetycznych. I jeśli je wzywamy, to one mogą wypędzić te inne siły, które tam są. Jest podobieństwo, tak, do tych 7 ciał. Ja bym powiedział, że to podobieństwo do 7 ciał może raczej jest trafne do tej wizji wznoszenia się duszy w Poimandresze. Tutaj obraz jest trochę inny i nie chciałbym tracić właśnie to, co tutaj jest właśnie przedstawiane. Mhm. Tak, i tutaj ten, co teraz mówisz, ten wątek stoicyzmu wybrzmiał dosyć mocno, żeby panować nad sobą, kontrolować się, panować nad sobą, bo to też jest droga właśnie do, no, do osiągania poznania, żeby No, panować nad tak, ale namiętnościami. no tak, ale to nie jest. Ja myślę, że jest dużo więcej niż e, stoizm. Tak, dużo więcej, ale już Dużo stoicy więcej, bo stoizm i przeczuwali, panowanie tak. nad sobą to wszystko polega na nasze ego. Ale my wiemy, że kiedy ktoś uderzy w nasz kompleks, to wpadamy w miejsce zupełnie nieracjonalne i żadna siła nam nie pomoże wtedy. Tak, to prawda. Takie są kompleksy. I, a więc oczywiście chciałbym panować nad sobą, ale rzeczywistość jest, że nie panuję nad sobą. A więc co zrobić teraz? I jakoś inaczej musimy poradzić z naszymi kompleksami. Ja chciałam powiedzieć, że to dzisiaj był wyjątkowo piękny dla mnie ten wykład, A, dziękuję Ci. dlatego że było dużo praktycznych wskazań do tego, jak się oczyścić z tych zaimplantowanych, czyli takich, mm, nie wiem jak to nawet powiedzieć, tych zanieczyszczeń, przez które przechodzi człowiek, wchodząc tutaj w głąb tego świata. I co jest ciekawe, że 12 zanieczyszczeń, bo tak można powiedzieć, 12 Mhm. ta, jest neutralizowane tylko przez 10. I to jest ciekawe, czyli to pokazuje po pierwsze, że ta moc czystych energii boskich jest o wiele silniejsza i wszystkie te, co wymieniłeś, rzeczy, które wymienione były w tym tekście, one są nie tylko opowieścią, one są nie tylko dywagacją, nawet nie ciałami, nawet nie energiami, tylko to wymaga bezpośredniego zastosowania w swoim życiu. Czyli jeśli mowa jest o sprawiedliwości, to należy być sprawiedliwym. Po prostu, bezwzględnie. Jeśli trzeba być dobrym, to bezwzględnie trzeba być dobrym i tak dalej. Czyli to jest konkretna praktyka i konkretne wskazanie, jak przemienić siebie tak naprawdę. Nie tylko pustym gadaniem, tylko bezpośrednim zastosowaniem tego prostego zalecenia. 10 cech cnoty tak naprawdę, boskiej cnoty, które jeśli je zastosujesz i będziesz je posiadał w sobie, to nigdy więcej już nie będziesz skażony tym cieniem. No, ale tutaj droga wiedzie do tego przez ciemną dolinę. No, No, I właśnie mi się wydaje, że w początki życia duchowego to jest właśnie praca z cieniem. I przełom dokonuje się wówczas, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Jezus
zaczyna być Chrystusem, czyli jest etap, do którego dostajesz znaki od życia i dla przykładu, konkretnie, przecież kiedy mówimy o Hermesie, to jest bóg złodziejaszków. Nie całkiem przyjemna cecha. I teraz pytanie, kto z nas z ręką na sercu potrafi się przyznać przed sobą samym, że coś zachachmęcił w takiej czy innej postaci? I później co z tym zrobić? Bo tutaj dochodzi energia. Cała praca z cieniem przestaje mieć znaczenie, jeśli nie jest oparta na emocjach, które pozwalają wydobyć wszystkie namiętności, które tkwią w cieniu. Więc zanim zostaniemy w ogóle sprawiedliwym i te 12 cech i tak dalej, warto jest skonfrontować się, bo teraz, kiedy już orientujemy się, że jestem tym złodziejaszkiem i ukradłem kilka rzeczy w życiu, były mi potrzebne różnie, rozumiałem sprawiedliwość, swoją sytuację w życiu, ale miało to miejsce, po prostu, to jest fakt. Nie całkiem przyjemna sprawa dla tej drugiej strony, o czym sobie zdaję sprawę. Ale teraz pamiętam o tym, co się wydarzyło i konfrontuję z tym, jak ja to teraz widzę i czuję. I można wykorzystać tą energię tego złodziejaszka, żeby następnym razem, mając podobny odruch, zastanowić się, w jakim kierunku tą energię skierować wtedy, tak? I tutaj to już jest właśnie wyższa szkoła jazdy, ale podstawą jest rozpoznanie tego cienia, który w nas jest, bo ja bardzo często widzę i słyszę ludzi, którzy operują w wysokich rejestrach rzeczywistości, odnoszą się do bardzo wysokich wartości i to jest bardzo fajne, porywające, ale w religii jest taka pokusa jak u Blavatsky na przykład, żeby gdzieś kierować nasze oczy ku świetlanej przyszłości, taka pozytywność, miłość i tak dalej. Ale jest też przeciwwaga tego i mi się wydaje, że jesteśmy w takim momencie, kiedy zaczynamy to rozumieć, prawda, że życie duchowe to jest poważna sprawa i to nie są fiołki, pierdołki i że tutaj żaden blef nie przejdzie, że tu jest konieczna taka odwaga przede wszystkim w stosunku do siebie samego. I to przemienienie się, chrzest Chrystusa, kiedy On się orientuje, że jest coś więcej i nam się objawia, ale wcześniej jest ta rzeczywistość ziemska. I to jest też, Jung mówił o tym w religii wschodu i zachodu, że ta przemiana dokonuje się również w nas. Tak, I kiedy to się dokonuje, dopiero zaczynamy widzieć w konkretnych rzeczach, bo to wygląda fatalnie początkowo, ale później, po jakimś czasie, kiedy dwie, trzy rzeczy się zaczynają dziać w nas, czujemy tą energię prawdy, że potrafimy forsować jakieś swoje pomysły, co do których jesteśmy przekonani, wymagać od siebie, kierować świadomie swoim życiem, że to jest zupełnie inna jakość życia niż do tej pory. tak. Dziękuję Ci, Rafale. Zupełnie bardzo dobrze powiedziałeś. A ja cały czas jestem za tym, żeby docenić ten dar tych 10 cnót, no bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. 10 cnót, bo współczesna psychologia bardzo lubi grzebać w cieniu. Ale Ja, tak, tak, ja bym nie nazwał je cnoty. mhm, Ja bym nazwał je siły, siły skleromy, siły eoniczne, mhm. które w nas mogą zadziałać, jeśli ich wzywamy do siebie. Cnoty to trochę zanadto brzmi jakoś prozaicznie może. Nie bardzo lubię to słowo. Mhm. To są raczej siły, które się wzywa do siebie, które mogą właśnie
właśnie, kiedy wzywasz je, to mogą w tobie działać. I znowu ja też bym dodał, że tutaj nie chodzi o przestępstwa jakieś, albo grzechy, albo to, że kogoś zabiłem, albo kogoś okradłem, albo kogoś oszukałem. Oczywiście według hermetyków, jeśli ciągle robisz te rzeczy, to umysł u ciebie nie zagnieździ się i nie będzie i nie zamieszkuje u ciebie. A więc można już przypuszczać, że ci, którzy są gotowi na tą pracę, to już zachowują się nieco moralnie, mniej więcej. Ale chodzi o coś innego. Chodzi o nasze rany psychiczne, o nasze kompleksy. Dlaczego ja wpadam w gniew, kiedy żona wyciągnie z lodówki, ja nie wiem, to mięso. Dlaczego kłócę się z nią, kiedy z której strony tubki pasty do zębów należy przyciskać i tak dalej. Jeśli kłócę się o te rzeczy, to chodzi o coś głębszego, co tkwi w mnie, to, co muszę poznać. I o to chodzi, ja myślę. I chodzi, kiedy poznamy kompleksy, to przerażająca rzecz o kompleksach jest, że mają cholerną siłę i przez poznanie możemy ich zmniejszyć ich wpływ w naszej psychice, ale eliminować to jest dłuższa praca. Ale moim zdaniem może przyjść właśnie ten moment, kiedy wyższa siła jesteśmy gotowi na to, żeby wyższa siła dała kompleksa kopniaka i wygoniła. I takie Ale rzeczy ja, zdarzają się. ja rozumiem Indit, jestem w stanie przyznać jej rację, że współczesna psychologia dużo stawia na cień, bo to prawda. To jest prawda. Ale może właśnie dlatego, że myśmy ten aspekt naszej osobowości długo tłumili poprzez różnego rodzaju kompleksy narodowe, historyczne, zabory i tak dalej. Mamy mnóstwo kompleksów zbiorowych, zgoda, nie mam z tym żadnego problemu. Widzę to codziennie w sobie, widzę to na ulicy, projektuję, skąd się to bierze. Więc to jest naprawdę gra o wysokim stopniu skomplikowania i tutaj każdy rozpoznaje to jakby w swoim sercu. Ale to jest tak oczywiste z drugiej strony, jak to, że nikt inny nam nie odkryje Boga w nas samych. Więc to, co mówił Paul, tu nie chodzi o to, żeby się pastwić nad sobą, bo to wcale nie jest przyjemne zobaczyć w sobie cień i się z nim zderzyć. Do tego czasami wymagana jest odwaga, jedna z tych cnót, o których mówisz. Więc Tak. świat wartości w nas jakby ten kierunkowskaz mamy i ja myślę, że to jest właśnie ta historia o naszym pochodzeniu, tak, że jesteśmy zbawieni, ale to, że my tego nie widzimy i nie czujemy, to jest właśnie ta bariera psychologiczna. I o to chodzi w tym wszystkim, żeby również poznać te nasze aspekty, które są wyparte. Przez to one znajdują się w cieniu. One zostały tam wyparte przez nas samych w toku naszego dojrzewania. Dojrzewaliśmy w środowisku, wśród innych ludzi, mówili nam, jak mamy żyć, jaki mamy mieć system wartości i tak dalej. Stawiali nam obciążenia, których nie byli w stanie ani oni sami, ani my udźwignąć. I ten bagaż jest spory. No W ale związku z właśnie powyższym, popatrz, Rafał, bo to mówisz super rzecz i to się pokrywa z tym, co jest opisane, że
Przechodzimy przez zodiak. To, gdzie ty się rodzisz, jakich masz rodziców, jak jesteś wychowywany i tak dalej, to jest wpływ tego, gdzie tyś, w jaki sposób jesteś uformowany przez te 12 sił archontycznych, czyli zodiak. Mhm. Tak, 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 bo to jest wielopłaszczyznowa tak naprawdę dyskusja, którą my sami prowadzimy w sobie. To nie są proste bajki, bo jak zaczynasz odkrywać świat snów, swojej imaginacji, wyobraźni i te symbole podpowiadają ci i wywołują jakieś konkretne stany emocjonalne w tobie, do których ty w jakiś sposób świadomy, bardziej lub mniej, docierasz i odkrywasz ich sens. I wtedy dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa, tak? Bo nagle dociera do ciebie, że kurde, to, co do tej pory nie umiałem się tam dostać, czy uważałem, że jest to niemożliwe lub nie dostrzegałem, nagle zaczyna być czymś żywym, mieć jakąś treść, formę przybierać. I to wszystko dokonuje się niestety pozawerbalnie. Nie da się tego opowiedzieć. To się czuje po prostu, kiedy spotykasz człowieka duchowego, czyli takiego, który ma jakiś rodzaj poznania, jest w nim jakaś pełnia, to się jakoś intuicyjnie w nas uruchamia i jakoś to się tak unosi, łączy. Nie wiem, czy są słowa, którymi można to w ogóle jakoś tam wyrazić, nie? Ale są znaki. Tak.